sens w życiu jest potrzebny. Jak nie ma w życiu sensu i celu, to możecie się pocałować w dupę. Drodzy widzowie, już jest nowa dostawa książki Ludzie Drogi. Koniecznie kupcie swój egzemplarz. Możecie ją znaleźć na Allegro ze smartem 0 zł przesyłka. Czekam na wasze zamówienia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie pamiętam w którym odcinku, ale najważniejsze, że odcinek jest, prawda? Słuchajcie, w pensjonarium ziomek od sprzątania od 8 sprząta z głośnikami na pełną petarę. Teraz już ciszej trochę, ale wciąż słychać muzykę. Słyszycie ziomka? 8 godzina, czajcie? I ziomek zero wyczucia. O co w tym wszystkim chodzi? Ale jesteśmy w Gwatemali. Tutaj rzeczywistość jest zupełnie inna. I on śpiewa jeszcze. Czujecie to? Zapraszam Państwa na poranne mycie zębów. I jak już umyjemy zęby, żeby nie wyleciały, to będzie można jechać dalej. Nie wiem, czy oglądaliście w poprzednim odcinku, ale faktycznie wczoraj byłem na cmentarzu, w sensie na poprzednim odcinku na cmentarzu i na wysypisku. Czarki mnie zaatakowały. Nie było ciekawie. Ja powiem wam tak, ja się takich czarków bezdomnych to boję, bo wścieklizna te sprawy. No, dobra, gadu, ja będę mieć zęby. Słuchajcie, zostawcie standardową łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek dalej, żeby to co robię w ogóle miało jakikolwiek sens. No bo sens w życiu jest potrzebny. Jak nie ma w życiu sensu i celu, to możecie się pocałować w dupę. To gówno da. To kierowniku zabrzmiało co najmniej dojrzale i mądrze. Dziękuję. Kierowniku, a co nam za oknem się dzieje? A zerknijmy. To jest dość ciekawe. Z maja 2023 roku jakieś coś, że za jedną osobę nie może być więcej jak 100 quetzali, czyli 50 zł. I ustanowiony tam, wiecie, check out o 13. Gdzieś tu było napisane, że o 13 tutaj. Ciekawe, bo ja zapłaciłem 60, czyli 30 zł. Jeszcze ręcznik wziąłem, to 32,50, po 2,50 za ręcznik. Czy to oznacza, że dział turystyki tak jakby reguluje ceny hoteli dla turystów? Ciekawe. Może tak, może nie. Nie mam pojęcia. Może ktoś z Was wie. Poduszka bardzo twarda, koc szorstki, niewygodny, więc dobrze, że miałem swoją poduszkę i dobrze, że miałem swój śpiwór. Ale na co chciałem zwrócić uwagę? Proszę bardzo. Długi włos i tam jeszcze gdzieś był włos. O. I moi drodzy, powiem wam tak. Oni tutaj nie sprzątają. Jak wygląda w miarę czysto i nie śmierdzi, no to nie ściągają tej poszewki. Bo po co? A to widać, bo gdyby ściągnęli tą poszewkę, to prześcieradło, to tego włosa by nie było po prostu tutaj. No więc taka sytuacja. Jest tanio? Jest dobrze. Nie można narzekać. Witam Państwa bardzo serdecznie w miasteczku Taktika. Malutkie miasteczko, które liczy dosłownie kilka tysięcy mieszkańców. A my się udajemy na wylotówkę, póki jeszcze słońce nisko. Kościół musi być, jak w każdym porządnym miasteczku. No ten jest taki biały, że aż po oczach daje. To trzeba wejść. O kurczę, faktycznie dzisiaj niedziela, zapomniałem. Ja cię kręcę, ty. Czy wy to widzieliście? Po brzegi wypełniony. A kurczę, bo dzisiaj niedziela, zapomniałem kompletnie w ogóle, słuchajcie. Wszystko mi się pochrzaniło.
Dzisiaj jest niedziela. Niedziela, dzień święty, święć. Nie pracuj. To co ja robię na trasie? Ty, to ja powinienem dzisiaj chillować, a nie jakieś rzeczy tutaj, słuchajcie, tutaj w trasie odwalać. Wszystko otwarte, czujecie? Normalnie się czuję jak w środku tygodnia. Normalnie sprawy można w banku załatwić nawet w niedzielę. Ogólnie ujmując, rzecz ujmując, moi drodzy, 185 km do przesandałowania. Ktoś by powiedział, nie, kierowniku to jest nic, praktycznie nic. Pamiętajmy, że jesteśmy w Gwatemali, gdzie ukształtowanie terenu jest naprawdę ukształtowaniem wymagającym. Do tego też pogoda, no dzisiaj pogoda dopisuje, więc miejmy nadzieję, że dopisze i na trasie. Proszę trzymać kciuki, raz jeszcze proszę. Es piensa, familiar. Idziemy jakieś owoce kupimy, coś sobie zjemy na śniadanie, żeby zdrowo było. A kto zdrowy, ten silny. Może zwiedzać Hola Amigos. I ceny jeszcze zobaczymy. W supermarkecie przecież ja wam ceny pokazywałem na pierwszym odcinku. Tutaj mamy fruta i verdura. 2 zł, ale nie wiadomo, czy to za kilogram unidad, czyli za jedną. Chyba 2 zł za jedną, tak mi się przynajmniej na moje oko kierownicze wydaje. Proszę bardzo, Gwatemala się dorobiła kas samoobsługowych. To tylko dobrze świadczy. Awokado, tostadas, jogurcik. Elegancko. Chociaż już mam dość tych tortilli, to trochę mi urozmaica moją dietę. Ale chciałbym powiedzieć, że autostop nie jest zdrowy, bo wczoraj na tym autostopie to obiłem sobie ogólnie, w tamtym odcinku obiłem sobie kręgosłup. No i boli mnie, czuję to. Zobaczcie, jaki jogurt wziąłem. Aloe vera. Będę piękny i gładki. No i awokado jeszcze do tego, człowieku. Takie akwakate. Widzicie, jakie ładne? Teraz pytanie za 248 000 punktów. Jakim cudem Gwatemala, taka mała miejscowość pośrodku gór, ma sklepik, w którym do którego ludzie przyjeżdżają kupować wodę? Po co? Dlaczego? Jaki w tym sens? Przecież oni mają tutaj czystą wodę. Kranówę to można pić do woli. A oni kupują. Czemu? No tak jest. Marketing? Czy coś, o czym nie wiem? Gwatemali? My friend, are you crazy? Test jogurtu aloesowego. Tutaj nie ma nakrętek, tylko są takie wieczka odrywasz. O kurczę, już czuję. Już czuję, że tutaj jest cukru więcej niż przykazano. Naprawdę jest takie słodkie, że od razu to czuć. Na 100 ml 15 gram cukru, 14 gram cukru. W 200 ml jest 28 gram cukru. O matko, dupa urośnie. Ale tego cukru, ten cukier jest normalnie na języku, czujecie? Dlaczego oni tak słodzą tutaj? Oni chcą wykończyć ludzi tym cukrem. Będzie przemowa. Przemowa będzie dotyczyła zachowania i kultury Gwatemalczyków. To, co najbardziej mnie uderzyło, moi drodzy, to fakt, że Gwatemalczycy są naprawdę kulturalni. Nie zawracają gitary. Po co, Adam, po co? Po co te pikanie? Nie zawracają gitary, jeśli już to patrzą tak ukradkiem, ale nie ustręczająco. I z jednej strony to jest przyjemne, bo nie zabiera ci nikt energii, jak w Afryce na przykład. Z drugiej strony buduje to taką troszkę też taki dystans międzykulturowy. Oni się boją, mam poczucie takie, że boją się, mają obawę przed tym, żeby podejść i zagadać. Wstydzą się. Takim wstydliwy naród. Dobrze powiedziane. Widzieliście stację benzynową w takiej scenerii? Ależ to jest po prostu, powiem wam, miód na moje oczy. Miód na serce kierownika. W takim miejscu to i ja bym chętnie, powiem wam, ze 2-3 tygodnie na jakiejś chatce takiej daczy drewnianej sobie spędził i odpoczął. Dobra, to jest nasza wylotówka, więc czas najwyższy, moi drodzy, łapać stopa. Nie łapiemy stopa z krowami, bo to wręcz nieetyczne. Buenas.
To nieetyczne z przyczyn higienicznych. Dobra, tam jest cień, tam będziemy stać. Zobaczcie jakie gaje. W sensie to nie jest gaj, ale las już. No nie, no pięknie tu jest naprawdę, a zwłaszcza w górach. Wiecie, że ja wczoraj chciałem podjechać trochę transportem zorganizowanym, a żaden autobus mi się nie chciał zatrzymać? No już machałem tam po prostu jak jakiś, nie wiem, jakiś szaleniec. Nie zatrzymał się ani jeden za forsę. Więc jak widzicie, to też nie jest tak, że jak masz hajs, to możesz podróżować. Nie, transportem zorganizowanym. Si bebe, no menadże. Nie jeździmy po alkoholu, wariacie. Z Aleksandrem złapaliśmy stopa. Podjedziemy kawałek. El Polaco. Si. Hable polonais. Tutaj ten tłumaczy. Kawałeczek podjeżdżamy. Słuchajcie, powiem wam, drugie auto, dosłownie 35 sekund oczekiwania. Mistrzostwo świata. Ja już trochę po hiszpańsku to trochę też mogę tam, wiecie, nawiązać taką interakcję, co jest bardzo ważne w podróży, ponieważ to pozwala ludziom poczuć się komfortowo. I jedziemy dalej. Z Aleksandrem kawałeczek podjechaliśmy. Kurczaki sprzedają. Ty, gdzie tutaj łapać stopa? To jest tak gęsto jak na wyprzedaży w markecie. I ktoś mi powie, że takim chicken busem to lepiej jechać niż autostopem w życiu, moi drodzy. Męczarnia jakich mało. Skacze, nie wiadomo. Nie, no to powiem wam, granie warto świeczki. Idziemy, jak nie złapiemy, to będziemy się martwić. A póki co, no to się nie martwimy. O, widzieliście jak biznes się kręci? Się zbiera? Się ma. Tu zakręt, niedobrze. Mamy pierwszego gwatemalskiego autostopowicza, który właśnie się odlewa. No wyczucie w czas. Kliknąłem migawkę i ziomek po prostu sobie tutaj, wiecie, leje na prawo. I będzie łapał stopa? Kurde, to by było mistrzostwo świata. Leje i łapie stopa. A, to mój kolega Aleksander. Hola, gracias. Nosotros somos los caminantes y te queremos dar... Kumple pojechali do paczuli. Z dziećmi z tyłu siedziałem. Dzieci tak się wstydziły mnie, że aż mi głupio było. No jedziemy, nie ma co się opierdzielać. Jak gdzieś będzie przystanek, to na kawę zajedziemy. Naturales. Tutaj kardamon uprawiają. Oczywiście nie pod tym, tutaj to pewnie pomidory. Tak, jak najszybciej coś podobnego. Ale dzięki Paweł, dzięki byku. W tym regionie to się kardamon uprawia. Wyobraźcie sobie, kawa naturalna z kardamonem naturalnym. Czujecie to? Bajka, bajka. Na stopa czekałem krótko. Jedziemy z dwoma chłopakami, podjadę z nimi 60 km. W sensie już podjechałem z 40, w sumie 60, więc dobrze idzie. Stanie z rana się opłaciło i mam szczerą nadzieję, że dotrę dzisiaj do celu i będę w stolicy. Ale wszystko na to wskazuje, że się uda w tym odcinku, moi drodzy. O! Tutaj Departament Ochrony Lasów Państwowych.
bo myślę, że tutaj w ogóle, jak widzicie na odcinku, jest duże zalesienie, więc myślę, że kradną też drzewo. Zjeżdżamy właśnie z gór, czuję duże ciśnienie i muszę zaznaczyć, że ogólnie temperatura drastycznie wzrosła, jest gorąco. Zjechaliśmy jakieś aktualnie 800 metrów w dół i powiem wam, że różnica jest tak duża, że aż ciężko w to uwierzyć, że taka może być. Pojechali! Chłopaki jadą do stolicy. Chłopaki jadą do stolicy, ale ja z nimi już nie dałem rady jechać. Wiecie dlaczego? Bo tak pomału jechaliśmy, że to jest nieporozumienie. 85 km zostało do celu. Łohoho, łohoho. I to się dzisiaj zrobi. I ja to wam obiecuję. Naprawdę. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Proszę bardzo, wylotówka. Goździki, to są goździki, to nie są goździki, ale też ładne. Oj, pachną. Kierowniejko, jakie chcesz. Wiecie, co mnie w Gwatemali denerwuje? I to tak naocznie denerwuje? Fakt, że oni śmiecą na prawo i na lewo. Nawet jak są kary po 2,5 tysiąca złotych na billboardach. Ale nikt tych kar po prostu nie egzekwuje. O, I speak Polish. Alright. Słuchajcie, z Edinem, mucho gracias Edin. De nada. It's a place for me. Thank you so much. Give you a ride. Perfect. It's like, it's working in Guatemala so fast. Słuchajcie, z Edinem lecimy tutaj w stronę właśnie Guatemala City. Mam nadzieję, że dzisiaj dojadę, tak jak wspomniałem. Powiem wam, że wciąż uważam, że tutaj tak działa dobrze autostop, że to jest nieporozumienie. Że kiedy będziecie chcieli wybrać jakiś kraj w Ameryce Centralnej do podróży, to naprawdę polecam wam Gwatemalę. Serio. Chciał dojechać szybko, ale nie ma czegoś takiego w podróży jak szybko. W podróży, jak chcesz szybko, to nie wychodzi. Zablokowana droga. Nie, to nie jest wypadek. Babeczka powiedziała, że po prostu skały się osunęły. No i siłą rzeczy korek, nie wiem, my mamy 3 km korku do miejsca, w którym ten korek się luzuje, więc no trochę poczekamy sobie, Ziemia się osunęła, ciężarówka spadła, kurde. Ale pokieresowana. Zdecydowałem się, że idę z buta, bo jak to ma być jeszcze przez, nie wiem, 5 godzin zamknięte, no to lepiej z buta do przodu i jakoś będzie. Słuchajcie, nowy strach aktywowany. Zobaczcie, zawsze jak jadę w górach i myślę sobie, że takie coś pierdzielnie mi na beret, no to strach mi się włącza cholernie. Jak się kręcę. Teraz może mi w łeb walnąć kamień taki spod samochodu, bo tu dużo kamieni. Muszę szybko się przedostać z tego, bo jadą szybko jak wariaty. Ależ kurde, przecież to jest kilka ton. O kurde. Zobaczcie na to. Zgniotło tam tą ciężarówkę. Ja pierdzielę. Zobaczcie, tam zderzak tylko został po jakimś aucie. Tutaj owoce przerzucają. Kurde. Pecha miał gość. Tak to jest się szwendać po górach. Nasi towarzysze sobie postoją trochę. W sumie jeden pas będzie otwarty, jak poogarniają tam wszystko z drogi. Mam nadzieję, że ktoś mnie zaraz zgarnie, jak się akurat zdecyduje, żeby zawrócić do miasta. Byłoby idealnie. Zobaczcie, te skały ze względu na wietrzenie fizyczne, zmiany temperatur, duże zmiany temperatur, te wahania, one po prostu są, proszę, zobaczcie, pomielone wręcz. Jeszcze 61 km do stolicy, czyli jeszcze kawałek.
Udało się dotrzeć do stolicy. Słuchajcie, jesteśmy. Stolica przywitała nas deszczem, ale to nic, damy radę. Ciekawe jest to, że ceny paliwa względem wiosek w górach, a tymi tutaj w mieście kompletnie się nie różnią. Ja muszę złapać kabionetę do zony numer 1. No spoko, dzięki. Dzięki, Paweł. Czekajcie, żeby mnie nie oblał. Co za frajerstwo, ty! Oblali mnie! Czujesz to? Cały upalony! Ja pierdzielę! Ty! Kosmos, mówię wam! Złapa... Proszę bardzo, tak mnie gościa złapał. Znajdę śmiecia w centrum i zgładzę. Zgładzę jak nic. Ale złapanie autobusu do centrum, 8 km może przejechać, no graniczy z cudem. W końcu się udało złapać. No tutaj piątaka zapłaciłem, jedziemy do centrum. Pogoda nieznośna. Powiedziałbym tragiczna. Centrum miasta, parada. Pięknie. Ja już serio tam myślałem, że tam po prostu korzenie zapuszczę. Ale na spokojnie się udało, jesteśmy w centrum, idę się zaczekinować do hostelu, bo deszcz pada. Zresztą w tak dużym mieście ciężko jest jakkolwiek postawić namiot. Da się, ale nie ma tego komfortu, a z tego komfortu możemy sobie spokojnie skorzystać. Niemniej jednak też trzeba pamiętać, że kierownik takich miast też za bardzo nie lubi. Dlaczego? Bo to 3-milionowe miasto. Słuchajcie, nawet więcej, bo to miasto wciąga po kolei wszystkie wioski dookoła i ono się po prostu rozkrzacza jak nie wiadomo co. Zobaczcie sobie, jak to wygląda na mapie. Niemniej jednak później wyjechanie z takiego miasta to też jest komplikacji cały worek. Ja pierdzielę, zapomniałem, dzisiaj przecież jest niedziela. Jedzenie, dajcie jedzenie. Jedzenie po hiszpańsku to jest comida. Szukamy komidy. Ale że ja w stolicy nie zjem nic teraz? Nie żartujcie, nie chcę chrupków. Przestań, nie chcę chrupków. Co to za fura, ty? To Volkswagen jest? Ty, nie jestem w stanie z tego zidentyfikować. Muszę sprawdzić tutaj od przodu. Nie, to jest ten, Mitsubishi Colt. Kurde, dawno już nie widziałem takiego zabytku. Cóż to za... Słuchajcie, będziemy odkrywać te wszystkie smaczki w kolejnym odcinku najprawdopodobniej, bo no dzisiaj po prostu jest godzina już 17, zaraz słońce zajdzie, to ja guzik będę widział. Też kamera też słabo sobie po prostu radzi w słabym oświetleniu, no coś za coś. Wielkość względem jakości w ciągu dnia jest wspaniała, jednak nie radzi sobie zbyt dobrze w nocy, kiedy tego światła brakuje. No i też się na to godzę. Lawanderia. Tu by się mi przydała ta pralka, w sensie dzisiaj zamknięta, bym dzisiaj dał ubrania do wyprania, ale zamknięte, bo niedziela. Gdzieś tutaj mam hostel przy Iglesi, przy kościele. Idę tam się zabunkrować trochę. Co tam, śpią na recepcji? Mordula, otwieraj. To teraz mi nie uwierzycie, co się stało. Zachodzę do hostelu, dzwonię dzwonkiem, przychodzi gość, niech ma temalczyk, jakiś, nie wiem, obcokrajowiec, który to prowadzi. Może Hiszpan, może Portugalczyk, nie jestem pewien.
A może to był Francuz? Nie wiem, ciężko powiedzieć, ale miał bardzo dobry angielski. No i mówi do mnie, że jest overbooking. Ja mówię, czyli za dużo ludzi zabukowało po prostu przez stronę. Mówię, przecież na stronie jest dostępne, więc zabukowałem przez booking. No i jestem. On mówi, nie, tutaj nie ma miejsca już dla ciebie, bo czekamy na dużą grupę. Mówię, kurczę, no ale już rezerwacja jest zrobiona, jestem w systemie. Nie. I zaczął tam z pyskiem wyskakiwać, że że po prostu, że nie, że koniec tamtego i już drzwi zamyka. Myślę sobie, ja pierdzielę, co za gość, ty. Co w takiej sytuacji zrobić? Zgłoszę bookingowi takie zachowanie. No słabo, nie? Bardzo słabo. Reasumując, moi drodzy, jestem bezdomny. Muszę znaleźć nową miejscówkę do tego, żeby mieć gdzie spać. Ale w międzyczasie musiałem zamówić jedzonko. Proszę bardzo. Taki rogal. O kurde, to jest taka tortilla. Ale pyszna. Zarąbiste. To było takie dobre, że idę jeszcze po jedną, a później będę się martwić noclegiem. Powiem wam, że już mi się centrum podoba. Ale niestety nie zobaczycie centrum w tym odcinku. No kawałeczek zobaczycie. O, izraelskie flagi. Ale jaja. Ty, i budownictwo powiedziałbym takie sowieckie trochę, co? Zobaczcie, autentycznie. Jakby ktoś wyciął ten budynek, to bym powiedział, że jakaś głęboka Rosja. Nie no, muszę wam to pokazać, bo w kolejnym odcinku wam tego nie pokażę. Nie pokażę wam, bo będzie ciemno. W sensie tego, co jest dzisiaj. Zaraz zobaczycie jakiś występ. Flagi i opaski na głowy i na ramiona. Ja wam powiem, że świat jest podzielony. Po prostu to jest niesamowite, jak mocno konflikty dzielą świat i narody. Pokazuję wam dzisiaj centrum, bo jutro już nie będzie aż tak gęsto pewnie. Za 35 zł można, nie przepraszam, za 16 z kawałkiem można kupić jakiegoś watcha. Słuchajcie, jutro sobie pochodzimy jeszcze tutaj po centrum, wam pokażę co i jak to wygląda, tak żebyście wiedzieli z czym to się je, proszę bardzo. Stary zawód, hajs zawsze można zarobić, bycie pucybutem. No dobrze, moi drodzy, no tak to w życiu bywa, że czasami masz nocleg i czasami nie masz noclegu. Znalazłem jakąś alternatywę, no i miejmy nadzieję, że tam mnie nie wykiwają. Więc co, kończymy pomalutko odcinek. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Na kolejnym odcinku wam powiem, co to jest, bo już wiem. Dziękuję za uwagę, moi drodzy, i bardzo proszę, żebyście nie zapomnieli o łapeczce, komentarzu i rzecz jasna podaniu odcinka dalej. No chyba że odcinek wam się nie podobał, w co wątpię, bo gdyby wam się nie podobał, to nie bylibyście na kanale. No i tym akcentem zakończmy naszą dzisiejszą włóczęgę, a dzisiaj poszło naprawdę ostro. 185 km, szanowni państwo. 185 km to jest dużo. To jest dużo, zwłaszcza po takich wertepach, w cudzysłowie rzecz jasna, jak w Gwatemali. Buenas tardes. Czajcie? Mówię do babki, czy to jest ten hostel, ona mówi, że nie wie. Ostro. W ogóle co tu się dzieje w tej Gwatemali, to ciężko wyjaśnić. Słuchajcie, gdzie ja jestem? Nie wiem. Ale trafiłem do takiego hostelu, w którym wenezuelska rodzina lądem próbuje się przebić do Stanów. No i tutaj mieszkają po drugiej stronie, tutaj właśnie, tu gdzie żółte widzicie te drzwi, to tam oni sobie mieszkają. Dzieci tutaj jest więcej niż można było się spodziewać w hostelu. Nie wiem, czy to jest hostel, nie wiem. Powiem wam, że dzisiejszy dzień to mnie zmiażdżył. Więc jutro wam opowiem trochę więcej o tym miejscu i jestem zmęczony. Jestem bardzo zmęczony tym wszystkim, co się dzieje tutaj. O, szok. To co, kończymy. Trzymajcie się, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje ciarki i pulpety.